Kurna, jak ja sobie później będę musiał to sprzątać, jak ja do tego dojdę, Michał? Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. Chciałbym zaprosić na nową serię na kanale ABC Method Feeder. W poszczególnych odcinkach zaprezentuję, jak zbudować zestaw do metody, jak przygotować przypon zakończony różnym włosem oraz jak dobrać wędkę i kołowrotek do różnych odmian metod feedera. Zapraszam. Zestaw do Method Feeder według mnie jest bardzo prosty do wykonania. Moje wszystkie zestawy buduję na przyponie strzałowym o średnicy 0,28 i używam różnej długości strzałówki. Jeśli łowię do 50, no może do 60 metra, wtedy mam około 8-10 metrów strzałówki. Jeśli łowię dalej, wtedy wykorzystuję co najmniej 15-metrowy odcinek strzałówki. Uważam, że to jest bardzo ważne. O ile przy łowieniu dystansowym ta strzałówka rzeczywiście to jest strzałówka, która jest niezbędna do zarzucania zestawu na dużą odległość, o tyle ta strzałówka, która jest zamontowana w tych wędziskach, które wykorzystuję do łowienia bliżej brzegu, to ona mi nie służy jako taka strzałówka, no bo tam na kołowrotku mam nawiniętą żyłkę 0,23 i ta żyłka wystarczy, żeby posłać koszyczek na 40 czy 50 metrów. Natomiast ja tą strzałówkę, nazywam to strzałówką, natomiast ja to wykorzystuję jako taki roboczy odcinek żyłki, na której buduję zestaw. Jeżeli uznam, że żyłka jest zniszczona, bo miała kontakt z dnem, na dnie były, nie wiem, muszelki, czy jakieś tam kamyki, czy wyholowałem dużo ryb i te ryby gdzieś tam zawadzały tą strzałówką o płetwę grzbietową i żyłka została gdzieś tam zgnieciona, postrzępiona, po prostu odcinam kawałek tej strzałówki i ją dalej wykorzystuję do budowy na niej zestawu. Po kilku razach oczywiście ona jest za krótka, wtedy obcinam ją i dowiązuję kolejny odcinek, nie pozbywając się żyłki na kołowrotku. Gdybym to robił na żyłce 0,23, którą mam nawiniętą na kołowrotek, no to po iluś wyprawach po prostu nie miałbym już żyłki na kołowrotku. Dlatego stosuję taką roboczą strzałówkę, która służy mi jako linka do budowy zestawu. Łączenie żyłki, którą mam na kołowrotku 0,23 ze strzałówką wykonuję w następujący sposób. Wyobraźcie sobie, że to jest żyłka, która wychodzi z przelotki, żyłka 0,23. Na końcu wiążę pętelkę. Odcinam niepotrzebny odcinek żyłki i do tej pętelki przywiązuję końcówkę strzałówki. Strzałówkę przekładam przez pętlę i wiążę węzeł. Raz, 2, 3, 4, 5 razy wystarczy. Przekładam przez powstałą pętelkę i zaciskam ten węzełek. Po zaciśnięciu węzła odcinam niepotrzebny odcinek żyłki i już mam strzałówkę dowiązaną do żyłki na kołowrotku. Te węzełki są na tyle małe i tak zawiązane, że nie przeszkadzają podczas zarzucania, nie haczą, więc łowienie takim zestawem jest bardzo komfortowe. Teraz pokażę, jak przygotowuję już ten zestaw właściwy na strzałówce. To jest żyłka 0,28, końcówka mojej strzałówki. Nakładam na nią gumową osłonkę, trzonek, jeden element z łącznika Quick Change Bit. To są moje ulubione łączniki. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Gdy tą część założę, do niej dowiązuję drugą część z haczykiem, do której mocuje się przypon.
Wiążę to bardzo podobnym węzłem jak strzałówkę, z tym, że jeszcze cofam żyłką w powstałą pętelkę. I odcinam końcówkę, pozostawiam za 2-3 mm, ta końcówka w niczym nie przeszkadza. Do tej końcówki z haczykiem montuję przypon. Zawsze się upewniam, czy ta pętelka od przyponu dobrze zahaczyła o ten haczyk plastikowy. Widzę, że jest dobrze. Naciągam osłonkę zabezpieczającą. I w tej formie przewożę zestaw w pokrowcu, zaczepiając o przelotkę haczyk. Nad wodą wystarczy tylko dołożyć ciężarek lub podajnik, który chcę używać. Akurat to jest trzonek od takiego systemu ICS, który umożliwia bardzo łatwą i szybką wymianę podajnika na inny model, na podajnik o innej wielkości, ale także pozwala założyć ciężarek. Jeśli łowię na bombkę, zakładam ciężarek ICS i mam zestaw do bombki. Jeśli łowię na metodę, biorę podajnik do metody i też w ciągu kilku sekund jestem w stanie zmontować już gotowy zestaw, który służy do łowienia na metodę. Jak widzicie, montaż tego zestawu jest bardzo prosty i łatwy do wykonania. Na koniec jeszcze powiem taką swoją uwagę odnośnie łącznika. Wspomniałem wcześniej, że ten łącznik to jest mój ulubiony łącznik. Zobaczcie, zestaw do metody jest przelotowy. Podajnik leży na dnie, tutaj ryba, która się zahaczy. Ma tutaj zestaw przelotowy, czyli na wszystkich łowiskach, na których będziecie łowić, ten zestaw będzie przelotowy, regulaminowy. Natomiast zaleta tego łącznika, i tej zalety nie ma żaden inny łącznik, jest taka, że jeśli ryba weźmie przynętę i uniesie tą przynętę, zobaczcie, to ona się przez to, że ten trzonek tej osłonki tutaj mieści się w rurce, w tym trzonku od podajnika, to tak jakby przez moment w tej płaszczyźnie, w płaszczyźnie pionowej, teraz tak jakby ten zestaw był montowany na stałe, czyli widzicie, szybka jest reakcja, ryba się sama zacina o podajnik. Jeśli tego by nie było, to ryba by po prostu podnosiła i dopiero tak jakby my musielibyśmy tą rybę zaciąć, widząc branie na szczytówce. Natomiast ten rodzaj łącznika umożliwia nam samo zacięcie. Jesteśmy bardziej skuteczni podczas wędkowania na method feeder, a to według mnie jest bardzo ważne. Czyli ryba już sama się wstępnie zacina, mamy sygnalizację na szczytówce, bo ona się zacięła, zaczyna uciekać, a jak zatniemy rybę, to ten zestaw, zobaczcie, jest przelotowy. Nawet jakby się coś wydarzyło, że urwałby się haczyk, czy coś by się takiego wydarzyło, to ryba się pozbędzie tego zestawu, bo ten zestaw jest przelotowy. Została nam ostatnia, 4. część serii ABC Method Feeder. Bardzo serdecznie Was na nią zapraszam. Już niedługo dostępna na kanale Preston Innovations Polska, a w niej pokażę, jak przygotować przypony do metody zakończone gumką, bagnetem lub quickstopem. Do zobaczenia. Michał, muszę przerwać, bo gdzieś przypon odłożyłem, a on się tu przyda, myślę. Nawet jestem pewny, tylko chyba w dobre miejsce, chyba w śmieciach już jest.